Dzisiaj po raz pierwszy od 4 lat nie wyjeżdżamy samochodem, który chcemy Wam pokazać z garażu, bo w garażu stoi akurat Ferrari. Natomiast to jest taka gwiazda, że nawet jakbyśmy go schowali w garażu, to się nie ukryje. Wiecie, ile Tiguanów sprzedano pierwszej i drugiej generacji? 7,6 miliona. Od 2017 roku to jest najpopularniejszy Volkswagen, wyprzedził nawet Golfa. I dlatego dzisiaj pokazujemy Wam też bestsellera, naszym zdaniem. Dlaczego to auto będzie się sprzedawało, zobaczycie za chwilę. To jest zasadniczy powód, dlaczego Tiguan naszym zdaniem nadal będzie się dobrze sprzedawał. Bo o ile większość producentów wprost już mówi, wprost deklaruje, że koniec ze spalinowymi, wprowadzamy głównie elektryki, albo plug-iny, albo hybrydy, to Volkswagen pod maskę nowego Tiguana nie pitoli się, tylko wrzuca swojego 2-litrowego diesla. Co więcej, wrzuca go nawet bez technologii MHEV, bo jej tutaj nie ma. I daje Wam 193 konie mechaniczne i daje Wam napęd na 4 koła 4Motion i daje Wam skrzynię DSG 7-biegową. Oczywiście inne silniki też będą, oczywiście będzie PHEV, oczywiście podstawowa benzyna ma na układ MHEV. Natomiast tutaj prawilny diesel znany z przeszłości, legendarny można powiedzieć, 2.0 TDI, 400 Nm, 193 konie mechaniczne. Coś, co w dzisiejszych czasach się nie zdarza. I dlatego naszym zdaniem będzie to największą siłą napędową wprost i w przenośni tego modelu. Natomiast nie do końca jest tak różowo, a raczej pomarańczowo, bo jeżeli chcecie mieć takiego mocnego diesla, jeżeli chcecie mieć ten napęd 4Motion, to musicie zainwestować w wersję Airline, bo tylko w takiej wersji wyposażeniowej występuje akurat ten Tiguan. I wiecie, ile kosztuje nasza specyfikacja? 260 000 złotych. Owszem, w podstawie Airline jest tańszy, ale ma na przykład 19-calowe felgi, a u nas są 20-calowe, więc dodatkowo trzeba do nich dopłacić. Dodatkowo płatny jest ten piękny lakier, kosztuje 4500 złotych. We wnętrzu znajdziecie jeszcze więcej dodatków, na przykład 15-calowy ekran, który potem Wam pokażemy za 12 000 złotych. Ta platforma jest kompletnie różna od tej, jaką zastosowano w poprzednim Tiguanie, a charakteryzuje się tym, że jest przystosowana do różnych napędów. Oprócz benzyny, oprócz diesla ma ten samochód także wersję PHEV, czyli mieści dodatkową baterię, silniki elektryczne i to właśnie umożliwiła ta platforma. Jeżeli chodzi o Airline'a, to Airline nie wygląda tak jak nasz, bo nasz jeszcze ma oprócz Airline'a pakiet Black, na przykład czarne lusterka, czarne tutaj nadkola na błotnikach takie nakładki i takiego czarnego, dużego, lakierowanego grilla. Ta listwa świetlna świeci się w momencie, kiedy macie włączone światła mijania, natomiast w momencie, kiedy jedziecie tylko na światłach dziennych, tak jak jest jasno dzisiaj, to się świeci ten element tutaj, o, i te dwa punkciki przy reflektorze. To, co poprawiono zdecydowanie względem poprzednika, to aerodynamika, bo poprzednik miał 0,33 współczynnik CX, a tutaj mamy już 0,28 i jego udało się uzyskać m.in. dzięki temu, że tutaj mamy, o, wloty, takie flopy i to powietrze nam tędy ucieka. W tym momencie powstają mniejsze zawirowania, na przykład wokół kół. Tutaj, jak to się mówi? O tych tu? O. Nadkolach. O, właśnie, w nadkolach. I generalnie projekt całego nadwozia jest naprawdę fajny. Nadal widzimy, że mamy do czynienia z Volkswagenem. Ma bardzo zachowawczą stylistykę, ale to jest moim zdaniem plus Volkswagenów. Jak spojrzycie sobie na poprzednika, który ma przecież 7-8 lat, jak spojrzycie sobie na Passata ostatniego, B8, to te samochody pomimo upływu czasu powoli się starzeją wizualnie. I podobnie będzie w tym przypadku, no bo jak widać to jest wszystko zachowawcze, nie eksperymentowano tutaj, nie ma tutaj żadnych szaleństw. Podobnie sprawa ma się z tyłem. Mamy tutaj lampy, które są tak jakby zintegrowane z tą listwą tutaj. Zobaczcie, jak przyjdzie co do stłuczki i na przykład dostanie delikatnie samochód tutaj w tym miejscu, to trzeba wymienić calutki ten pas świetlny, bo nawet, o, tutaj mamy listwę świetlną, natomiast na szczęście znaczek nie jest podświetlany, tak jak w Tuaregu. W Tuaregu wygląda to odpustowo. Natomiast odpustowo tutaj w Tiguanie wygląda co innego. O, tak podwieszony tłumik, jak widzicie. Więc paskudnie to wygląda, kiedy taki Tiguan będzie jechał przed Wami, to będziecie widzieli dokładnie, jak tutaj ten tłumik wystaje. O, i tu znowu element
pakietu Black. To tyle chyba, jeżeli chodzi o nadwozie. Możemy przejść do wnętrza. A jak do wnętrza, to zaczynamy od bagażnika, który nam urósł. Mamy tutaj 652 litry, rzekomo. Natomiast jak tak patrzę na to, to tak to nie wygląda. To miało być 37 więcej niż w poprzedniku, ale wygląda na trochę mniej niż w poprzedniku, jeżeli mam być szczery tak wizualnie, no ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak walizki zaczniemy wrzucać. Cięgienka do składania oparć tylnej kanapy. To lubimy, bo to się robi z tej pozycji i one automatycznie się pochylają, w dodatku w fajnych proporcjach, bo 40, 20, 40, więc dłuższe przedmioty będziemy mogli sobie bez problemu tutaj przewieźć. Mamy dwie lampeczki LEDowe oświetlające wnętrze, mamy haczyki tutaj, mamy gniazdko, zapalniczki takie, jeżeli chcielibyśmy coś podłączyć. Mamy nawet uchwyty montażowe na siateczkę, tu w tym miejscu i tutaj po dwa. Mamy troszkę takich rozwiązań, jak to mówią, Simply Clever, jak ze Skody. I to się na przykład wyciąga, a to się po to wyciąga, że jak sobie obniżymy troszkę podłogę bagażnika, no to tutaj mamy więcej przestrzeni. Pod podłogą bagażnika mamy koło dojazdowe, rzecz tak rzadko spotykana już we współczesnych samochodach. Gdybyśmy go nie mieli, to prawdopodobnie możemy pozbyć się tego wszystkiego, wyjąć to i tę podłogę bagażnika jeszcze niżej umocować. Zresztą, przecież my nie takie rzeczy w karoserii robimy, nie? No i teraz to ja rozumiem. Teraz to jest 650 litrów. I proszę bardzo. Jedna duża. Jest, tak. Druga duża. No, taka sztywna, taka, dobra. Jak nie kijem go, to pałą. Proszę, tak wejdzie. Tak wejdzie. To są dwie duże, zobaczcie, dwie duże, a jeszcze tutaj ile mam miejsca i to jest taka naprawdę sztywna, więc nie pracuje. Tutaj jeszcze ile mamy miejsca, tutaj jeszcze mamy miejsce na jakieś plecaki, a nawet jeżeli, proszę, to opuścimy, to jeszcze tutaj nam zostaje miejsce, żebyśmy mogli ułożyć jakieś mniejsze plecaki, bluzy, materace do pływania, kółka dmuchane i inne rzeczy. Super, jeżeli chodzi o rozwiązania w tym bagażniku, naprawdę jestem w szoku. Pomyślano o tym już przy okazji Passata nowego, o takich fajnych rozwiązaniach i o tym, żeby ten bagażnik był praktyczny i tutaj naprawdę pod tym względem też jest bardzo, bardzo dobrze. Zaskoczony jestem. A jak wasze dzieci są mało wymagające, to jeszcze możecie kazać jechać im w pionie, ponieważ kanapa ma pochylane oparcia, w tym momencie jest spionizowane, zresztą zobaczcie, to jest jego pierwsza pozycja. No ale powiedzmy, że tak to będzie mega niewygodnie. Zróbmy to w takiej pozycji. I co wówczas? I wówczas tego miejsca w bagażniku jest jeszcze więcej, bo nam się wyprostowały te oparcia kanapy. Najpierw z przodu, manualna regulacja wysokości. I do przodu i do tyłu też trzeba manualnie. Proszę Państwa, za 260 000 to szaleją, rozpasają nas, można powiedzieć. No dobra, tak, jak tak usiądę, to powiem Wam, mega komfortowo i przyjemnie mogę sobie jechać do tej Chorwacji w takich warunkach na fotelu pasażera. Nie ma najmniejszego problemu. Pytanie, jak będzie miał ten za mną, co będzie jechał? Bardzo dobrze będzie miał. Naprawdę, jak na auto, które ma raptem, słuchajcie, 4,5 metra długości z kawałeczkiem. No tam podchodzi pod 4,6 metra. To nie jest dużo. To jest po prostu kompaktowy SUV. To miejsca tutaj jest w cholerę. Bardzo dużo na stopy. Stepować można. Kurde, puszkę bym tam położył aluminiową i zgniótł stopą, tyle jest tam miejsca. Na kolana, biorąc pod uwagę to, że tam naprawdę się rozłożyłem z przodu, tego miejsca też jest bardzo dużo. Ja mam 1,95 m i słuchajcie, siedzę tutaj i naprawdę jest mi wygodnie. Nad głową zobaczcie, ile jeszcze miejsca. Teraz mam maksymalnie pochylone to oparcie i jest tutaj bardzo, naprawdę bardzo przyzwoicie. Natomiast jest nieregulowana? Nie, nawet kanapa jest regulowana, proszę bardzo, się przesuwa, więc jeszcze ten bagażnik możecie sobie powiększyć dodatkowo, jak macie dzieci, które nie mają nóżek. Ale jak mają nóżki i mają takie 1,50 m, 1,60 m, a tam siedzi rodzic, który ma 1,80 m, to słuchajcie, spokojnie możecie to o tyle przesunąć, i tam jeszcze dodatkowo powiększy Wam się ten bagażnik, więc pod tym względem ten samochód to jest naprawdę mistrz praktyczności i fajnych, logicznych, praktycznych rozwiązań. Ta część też oczywiście się przesuwa, proszę bardzo, silny, krótkonogi wsiada i zobaczcie, ma normalnie miejsce na kolana jeszcze.
Ile ty masz? 1,80 m? No, 1,80 m ma, dokładnie. A tam przed chwilą ja siedziałem, bo przecież wyjeżdżałem z garażu i było mi wygodnie. Więc 1,95 m tam, 1,80 m tutaj jeszcze usiądzie przy przesuniętej kanapie, a jak ją cofniemy, to naprawdę miejsca jest tutaj w bród. Trzecia strefa klimatyzacji w wersji Airline to jest standard. Są tutaj nawiewy, ale w słupkach nie ma. Są dwa gniazda USB-C do ładowania urządzeń. Bardzo fajny podłokietniczek, bo te cup holdery ukryto tutaj w tym miejscu i to się wysuwa w ten sposób. I tu mamy uchwyty na kubki. Tu jeszcze mamy miejsce, żeby położyć sobie jakąś kanapeczkę, batonika czy coś. I jeszcze tutaj dodatkowo jest takie wyżłobienie, żebyśmy mogli sobie telefon postawić i na przykład oglądać dzieciaki, żeby mogły sobie jakąś bajeczkę. De facto tutaj nawet tablet większy postawicie, żeby mogły oglądać sobie na porządnym ekranie. Fajna tapicerka, wykonana z 3 różnych materiałów, bo to jest taka typowa tkanina volkswagenowska, nieprzyjemna, niemiła w dotyku, ale trwała, bo znamy to z wcześniejszych modeli i ona naprawdę bardzo dobrze znosi upływ czasu. Oprócz niej tutaj mamy sztuczną skórę i mamy alkantarę i ta alkantara pojawia się też tutaj w górnej części oparć i na zagłówkach. Ale wygląda to przyzwoicie. No, do tego mam zastrzeżenia, jeżeli chodzi o jakość tego materiału w dotyku przede wszystkim. Fotele z tyłu obite ekoskórą, mają tutaj kieszonkę, żebyście sobie mogli coś schować. Fajne rozwiązanie. Druga kieszonka jest tutaj. Fotele w wersji Airline są ze zintegrowanym zagłówkiem. Żeby nie było, tutaj też fajny schoweczek. Porządne kieszenie w drzwiach, wyłożone wykładziną, więc żadna włożona tam butelka ani rzecz nie będzie hałasowała. To też lubimy. To, czego nie lubimy, no to wykonanie boczków w tych tylnych drzwiach, bo to jest wszystko plastikiem. Tu jest miękki ten materiał w miarę i miękki jest podłokietnik, a to jest wszędobylski plastik i to niestety, słyszycie, tak jest wykonane. A można to zrobić lepiej, można to zrobić znacznie lepiej, można to zrobić estetycznie z przyjemnych, fajnych materiałów. Czego dowodzą przednie drzwi, które są zupełnie innej jakości. Tu już tak nie brzmi, to jest obszyte i to ma chyba nawet nie nic z wtryskarki, tylko prawdziwą, nie, to jest niestety nic z wtryskarki, ale przynajmniej udaje, że jest przeszyciem. To jest miękkie i przyjemne. Zobaczcie, porównajcie to z tym panelem, takim tandetnym, który się rusza, ugina, czujecie pod palcem, jak to pracuje i jest taki jałowy, a tym panelem, który już tak bardzo nie pracuje, który jest solidniej zrobiony, ma fajną inkrustację, z tym przeszyciem tutaj niebieskim. No naprawdę, ile to by kosztowało? Co? Zamiast 260 000 w Volkswagenie brałbyś 260 200 zł, jakbyś tu zrobił porządne drzwi? Przecież te drzwi wyglądają, jakby były z 2 różnych samochodów. No, ten z jakiegoś taniego Hinola, a tamten faktycznie z Volkswagena. Za to drzwi się zamykają premium. Tak samo premium te z przodu, jak i te z tyłu. Deska rozdzielcza do złudzenia przypomina to, co znamy z nowego Passata. Głównie za sprawą tego ekranu opcjonalnego 15-calowego. I 15 cali to jest naprawdę Dla porównania tutaj macie 13-calowego MacBooka, proszę. On ma mniejszy ekranik niż to, co znajdziecie tutaj w Volkswagenie. W standardzie dostajecie 12,9 cala. Ten ma dodatkowo bardziej rozbudowane multimedia i działają naprawdę świetnie. To wszystko tutaj, tak jak ja narzekam zazwyczaj na to, że z ekranu steruje się wszystkim, to tutaj już chwaliłem to rozwiązanie w Passacie i tutaj też je będę chwalił, bo wszystko jest czytelne i prościutkie. Chcecie klimę? Proszę. Macie klimę, pojawia Wam się, wszystko możecie sobie tutaj bardzo szybko, bardzo prosto ustawić i paradoksalnie mniej odwracacie uwagę od tego, co dzieje się na drodze, bo nie patrzycie na panel gdzieś tutaj nisko, tylko patrzycie dosyć wysoko, więc jednocześnie kątem oka obserwujecie drogę. I dotyczy to nie tylko klimatyzacji, ale wszystkiego, co tutaj macie, tych wszystkich kafelków, tych możliwości ustawień. Chcecie masaż fotela? Proszę bardzo, klikacie tylko w to miejsce i co? I funkcja jest obecnie niestety niedostępna. Naprawdę zepsuł się masażyk w fotelu tutaj kierowcy, natomiast w fotelu pasażera działa. Ten masażyk to jest tak naprawdę tylko podparcie lędźwiowe, które pracuje. Tak jak tutaj widzicie, można ustawiać jego intensywność, natomiast nic Wam tutaj na dupce nie masuje. Tak jak mówię, bardzo fajne, oczywiście nie musicie też w to wchodzić, wystarczy, że tutaj przesuwacie palcem. Działa to już dużo lepiej niż na przykład działało w Golfach. Podświetlone jest, co jest ważne. Nawet ten panel do zwiększania i zmniejszania głośności też działa fajnie, ale nie musicie z niego wcale
doskonale korzystać, bo tu znalazło się takie sprytne pokrętło i teraz ustawiam nim sobie głośność, a jak chcę wejść w tryb jazdy, to naciskam i proszę bardzo, mam tryby jazdy. Małe, proste, a tak fajne i tak praktyczne rozwiązanie. Bardzo praktyczne, w ogóle jest tutaj wszystko. Schowki, zobaczcie, tutaj macie półeczkę. Półeczkę sobie podnosicie, macie miejsce na 2 telefony. To są 2 ładowarki indukcyjne, więc wreszcie może ładować swój telefon indukcyjnie również pasażer, a jak ma starego grata i nie może ładować go indukcyjnie, to może sobie podłączyć do jednego z 2 USB-C. Idąc dalej, tu pełno takiej wolnej przestrzeni, nie ma tutaj dźwigni zmiany biegów, ponieważ znalazła się tutaj przy kierownicy, a sterowanie wycieraczkami przeniesiono na dźwigienkę do kierunkowskazów. Tutaj schowek i podłokietnik, po pierwsze regulowany i na wysokość, i na długość, więc każdy znajdzie idealną pozycję za kierownicą, tak żeby nawet trzymać sobie tutaj łokieć oparty w tym miejscu. Więc to jest jeden plus. Drugi plus, tutaj zobaczcie, macie cup holder, a tutaj w podłokietniku, który jest gumą wyłożony od dołu, jeszcze 2 takie przegródki. Możecie to wszystko sobie wyjąć. I po pierwsze, ułatwia Wam to czyszczenie, bo jeszcze ta guma też się wyjmuje i ta guma się wyjmuje, więc łatwo się będzie dbało o czystość tutaj. I możecie sobie te przegródki z podłokietnika umieścić na przykład tutaj, jak chcecie, one nie muszą być tam, a na przykład ten cup holder sobie włożyć do podłokietnika. O, przepraszam, odwrotnie. O, tak. I proszę, teraz macie schowane, żeby Wam nikt puszki z kolą nie ukradł, to możecie ją schować sobie w podłokietniku i się nie wyleje, bo jest tam cup holder. Przepraszam, uchwyt na kubek. Super, uwielbiam takie praktyczne rozwiązania. Tu znalazł się mały schowek. Szkoda, że nie wyłożony wykładziną, właśnie tak jak na przykład boczki w drzwiach, tylko jest plastikowy. I też niestety plastikowy jest ten schoweczek w środku, no ale wszystkiego mieć nie można. Przyjemne to wykończenie tutaj. Szkoda, że tu mamy prawdziwy szef i taką ładną niebieską tą nić, a tutaj jest już z wtryskarki to przeszycie, ale przynajmniej jest to wszystko miękkie i przyjemne. Ekran trzyma się solidnie, konsola środkowa się nie buja, nawet ją obito tutaj skóropodobnym materiałem z przeszyciem, więc nawet jak będziecie trzymali tutaj nogę, to jest to miękkie, fajnie wyprofilowane, nic Wam nie grozi. Dziwne są te zegary. Dziwne są z tego względu, że tu jak patrzycie, no to ten ekran faktycznie ma z 12 cali, ma dużą przekątną, ale faktyczny obraz wyświetla tylko na tej części. I jak włączycie kierunkowskaz, to ten kierunkowskaz nie jest już kierunkowskazem na ekranie, tylko tutaj jest po prostu żaróweczka, to samo drugi i niektóre kontrolki, które są w tych miejscach dokładnie tak samo. Check engine nawet tu się świeci. Tutaj jest, widzę. O, i nawet świece żarowe, jest tutaj znaczek świec żarowych. Tak, i tutaj nagrzewnicy, a tu jakiś trójkącik, który pokazujecie, że macie awarię na przykład. Zajebiście, że wróciły fizyczne przyciski na kierownicy. Bo na przykład czy to w Volkswagenie ID3, czy w tych wszystkich elektrykach były już takie haptyczne, dotykowe i nigdy nie działało to tak jak powinno. Tak samo nie działały te haptyczne przyciski do otwierania szyb i regulacji lusterek tak jak powinny. Więc co zrobił Volkswagen? Wrócił do sprawdzonych, klasycznych rozwiązań, które Was nie irytują. Naciskacie i otwieracie, pociągacie, podnosicie, przekręcacie, regulujecie. Do cholery, tak to powinno wyglądać. Po co eksperymentowali? Nie wiem. Ale najważniejsze, że się z tych głupich eksperymentów wycofali, posłuchali klientów i teraz wreszcie jest tutaj we wnętrzu tak, jak być powinno. Mówiąc krótko, bardzo podoba mi się to połączenie nowoczesności, czyli dużego ekranu czytelnego z bardzo szybko działającym interfejsem, w którym możecie sobie ikonki poukładać tak jak chcecie, który działa sprawnie, jest czytelny, praktyczny, fajny. I to połączenie właśnie z taką klasyką Volkswagena, czyli przyciskami tam, gdzie one być powinny, takim pokrętełkiem, przestronnością i przede wszystkim praktycznością, rozwiązaniami takimi logicznymi, fajnymi możliwościami regulacji, ergonomią. O, tu nawet mogę tak sobie wysunąć i manualnie zrobić kołyskę, żeby mieć dobre podparcie pod uda. I wtedy ono jest naprawdę dobre. Szkoda, że tego nic samego nie ma fotel pasażera. I szkoda, że w ogóle za 260 000 złotych nie ma tutaj elektrycznie regulowanych foteli. Te lędźwia się zepsuły, bo teraz próbuję sobie tutaj ustawić podparcie lędźwiowe i nie działa. Jeszcze jedną fajną ciekawostkę, taki niuansik, symbol można powiedzieć Wam pokażę, bo Tiguan powstało z połączenia 2 słów, tygrys i iguana. I zobaczcie, tutaj mamy iguanę na szybie z tyłu, a na szybie po lewej stronie mamy tygryska.
A tutaj mamy trzecie zwierzątko, skaczącego, pachnącego jamniczka. Mamy pakiet kamer 360 stopni i są koszmarnej jakości. To jest ziarno wszystko, naprawdę to jest ziarno. Ja wiem, że tutaj to może ładnie wyglądać i może nawet w kamerze tego nie widzicie, ale i jest lag, takie opóźnienie, na przykład jak pokazuje jadące samochody. O, zobaczcie, ten się dopiero zbliża, a już przejeżdża przed nami, nie? I jeszcze ziarenko, naprawdę takie ziarenko. I za to trzeba zapłacić jakieś 5 czy 6 tysięcy złotych, więc nie dziękuję. No dobrze, to teraz jesteśmy w trybie eko. Sobie zresetujemy komputerek pokładowy, bo przecież o to chodzi, żeby dieselek mało palił. I choć mamy tutaj brak mild hybryda, to mamy systemy bezpieczeństwa, które wyhamowały nas przed autobusem, który przed chwilą nas mijał. Te działają w przeciwieństwie do kamery świetnie. O, charakterystyczna placa dieselka, ale powiem Wam, że ona nie jest tutaj taka brutalna dla uszu, tak bym powiedział. Raczej słyszycie oczywiście, że to jest ropniak, natomiast nie jest to dźwięk męczący, szczególnie kiedy jedziecie sobie w tym niskim zakresie obrotów. Bardzo ten 400 Nm czuć już od momentu położenia nogi na pedale gazu. 1750 obrotów i już ten silnik wydaje z siebie te 400 Nm, ten moment szybko rośnie. I faktycznie to jest bardzo przyjemnie czuć. Oczywiście start-stop jest, ale proszę, zdejmuję nogę z pedału hamulca, kładę na gazie, nie mija nawet sekunda, więc jest to opóźnienie minimalne tutaj. Zawieszenie w Airline jest aktywne, ACC Pro, więc można je utwardzić wchodząc w tryb sportowy. I ciekaw jestem jednego, bo to co nam się nie podobało bardzo w Passacie nowym, to bardzo dające się we znaki zawieszenie, jeżeli chodzi o hałasy. Ono naprawdę pracowało tam tak. No tutaj to jest dopiero tragedia. Słuchajcie, prowadzi się ok, w porządku. Jeżeli chodzi o takie doznania z samej amortyzacji, też nie można mu niczego zarzucić. Ale hałasy, jakie dobiegają tam z podwozia, to przysięgam, jest tak, jakby każdy element zawieszenia, każdy wahacz był już wybity. Hałasuje koszmarnie. Jakbym jechał samochodem, który ma 300 000 kilometrów przebiegu i nigdy nie miał nic zrobionego w zawieszeniu. A jeździł głównie po takich płytach, przysięgam. Koszmar, jeżeli chodzi o wrażenia słuchowe, bo tak jak mówię, jakbym zatkał uszy, to i komfort tego rysorowania, i to jak on reaguje na ruchy kierownicą, bardzo w porządku. Nie ma się do czego przyczepić. Ale jeszcze gorzej niż w Passacie. Makabra. Co tutaj oni porobili, to nie wiem. Nawet, słuchajcie, przejeżdżam przez taką studzienkę i słyszę jak każdy dźwięk z tego zawieszenia. O fuj. Niefajne. Jeżeli chodzi o pracę tego dieselka, to tak jak wspomniałem, 400 Nm z bardzo niskich obrotów i generalnie tylko muskacie pedał gazu, a samochód chętnie jedzie do przodu. Bardzo chętnie. W trybie eko w zasadzie nie czujecie, żeby był jakoś spowolniony. Przez to, że nie ma tutaj tego mild hybryda, to zwalniacie, on nie wyłącza silnika, potem go nie włącza, nie musi zapinać biegu. Więc wszystko tutaj działa płynnie, sprawnie, szybko, tak jak powinno. Naciskam na gaz, wyprzedzam pana na motorku, który wiezie palety. W ogóle stary, dobry napęd, który nie irytuje, nawet kiedy jedziemy w trybie eko. Zdejmuję nogę z pedału gazu, nie ma żadnego efektu żeglowania. Hamuję sobie, on sobie redukuje bieg wtedy, obroty są właściwe. Wjeżdżam w zakręt, daję gaz, od razu mam newtonometry, od razu mam konie mechaniczne. No tak to powinno działać w każdym samochodzie. Niesamowite jest to, że historia zatoczyła koło. Bo to, co dzisiaj dzieje się w motoryzacji, czyli ta cała elektryfikacja, to zawdzięczamy ją, oczywiście w cudzysłowie, właśnie Volkswagenowi. 2015 rok, wybuch afery Dieselgate. Tak kombinowali z emisjami, że najpierw dowalili się do nich, doczepili się urzędnicy amerykańscy, tam poszły miliardowe kary za manipulowanie danymi, a potem jeszcze dostali karę w Europie i wtedy Europa powiedziała tak sobie z nami koncerny motoryzacyjne pogrywają, to proszę bardzo, będziemy ograniczali emisję CO2, będziemy bardziej radykalne normy euro wprowadzali, będziemy się elektryfikowali przymusowo i wszystko to jest efektem postępowania Volkswagena 10 lat temu. I dzisiaj co robi Volkswagen? Wypuścił takiego ID3, wypuścił ID4, ID5, różne elektryki, kombinował z hybrydami. Był już taki moment, gdzie tych diesli produkowano mniej, a teraz proszę, pakuje nam
pod maskę nowego Tiguana diesla i to tego swojego legendarnego 2-litrowego, który tylko tak został zmodyfikowany, żeby rzeczywiście spełniał wszystkie te normy emisji spalin, a nie tylko na papierze. I jednocześnie spełnia wszystkie normy WLTP i całą gamę innych. Można, więc tak jak mówię, historia zatoczyła dziwne koło i tym samochodem jakby Volkswagen starał się powiedzieć: przepraszamy Was wszystkich za to, co Wam uczyniliśmy. Nawet wnioski wyciągnęli właśnie z tych haptycznych przycisków, które nigdy nie działały tak jak powinny, też przeprosili i wrócili do klasycznych. Co będzie następne, ja się pytam. Ekran zniknie może i wróci panel klimatyzacji klasyczny, chociaż to akurat nie jest potrzebne, bo naprawdę to działa tutaj znakomicie. Natomiast jeżeli chodzi, tak naprawdę to szukam tematów zastępczych opowiadając o tym wszystkim, bo jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy z tym samochodem, to tak jak powiedziałem, no są dokładnie takie jak z poczciwych Volkswagenów 20 lat temu. Nie ma tutaj grama emocji, grama nawet. Natomiast niesamowite jest to, jak płynnie, dobrze i sprawnie to wszystko działa. Tak jak powinno w każdym współczesnym samochodzie. A niestety w wielu współczesnych już tak nie jest. Wiele współczesnych aut irytuje choćby tymi swoimi wszystkimi rozwiązaniami mild hybrid. Trzeba wyprzedzić, jest moment od razu nawet w trybie Eco, jest pełna moc w trybie Eco. A jak sobie wejdziemy co? W tryb komforcik? W tryb sport teraz. O! Pojedziemy w sporcie. Volkswagenem Tiguanem. Bardzo przyjemnie wyciszono ten silnik. Nawet w górnym zakresie obrotów słyszymy owszem, że to diesel, natomiast nie jest to uporczywy, natarczywy i brutalny dźwięk diesla. Raczej taki, no może nie to, że przyjemny dla ucha, bo nie jest to aria operowa, albo jak ktoś lubi metalowy jakiś band, dobrze grający, tylko to po prostu diesel, klekoty, bociany tam siedzą. Ale ładnie klekoczą, jak na diesla. No więc w tym trybie sportowym zmienia się jedynie to, że skrzynia utrzymuje silnik na nieco wyższych obrotach po to, żebyście od razu od położenia nogi na pedale gazu mieli więcej mocy. W zawieszeniu na takiej równej drodze zmian nie czuć, tak samo jak na układzie kierowniczym. Bardzo wygodny fotel i świetna pozycja za kierownicą. Zawsze grupa Volkswagena, i to już nieważne, czy mówiliśmy o samym VW, czy to o Audi, czy o Seacie, czy o Skodzie, słynęła z tego, że idealnie można było sobie dobrać pozycję za kierownicą, bez względu na to, czy się było trolem i miało 1,30 m, czy się było Wikingiem, miało się 2 metry i było się szerokim w barach. I dokładnie tak jest tutaj. Bardzo wygodne są te fotele, chociaż tutaj mamy zepsute elektryczne regulowanie podparci lędźwi i tym samym masaż, ale świetnie trzyma na boki. Długie ma to siedzisko, wygodne oparcie. Pomimo zintegrowanego zagłówka, on jest w idealnym punkcie. Nie drażni, nawet nie pomyślicie, że mógłby być regulowany. Ten podłokietniczek na fajnej wysokości. To, że mogę trzymać rękę na tym podłokietniku i kierownicę. Szerszy tutaj, szersze podszybie, gdzie mogę sobie oprzeć długi też łokieć. Zgadza mi się tutaj to wszystko. Zgadza mi się też to, jak został wyciszony. Nie tylko od silnika, ale też od szumów wiatru. Tutaj znowu słychać, bo jedziemy po betonowej nawierzchni, hałas pochodzący od kół i od zawieszenia. No w zasadzie w tym momencie nie od zawieszenia, bo ono jedzie po równym, natomiast od kół. Więc moim zdaniem wszystkie te hałasy pochodzące od zawieszenia to nie jest kwestia samej konstrukcji zawiasu, tylko niestety tego, że kiepsko są wygłuszone choćby nadkola, a do tego także podłoga. Zdecydowanie bardziej jest to słyszalne niż w innych samochodach, którymi tutaj jeździmy. Jak wjedziemy teraz na kawałek asfaltu, będzie przez moment lepiej. Uwaga, 3, 2, 1 i lepiej, prawda? Właśnie. Natomiast dobrze został od szumów powietrza wygłuszony, czyli tutaj przy słupkach, a przy lusterkach. Owszem, troszkę tych dźwięków stąd do mnie dobiega, ale nie ma tragedii. Bardzo fajna natomiast jest widoczność. Te słupki nie są masywne. Dodatkowo tutaj nawet pojawił się taki trójkącik, szyba. Lusterka nie są przymocowane bezpośrednio tutaj właśnie w tym miejscu, czy do słupka, tylko na drzwiach i to też poprawia widoczność. Do tyłu doskonała przez tylną szybę. Znaczy teraz jest w ogóle świetna, bo widzę silnego, ale jakby silny nie siedział na środku, to byłaby doskonała, jeżeli chodzi o auta jadące za mną. Niestety zapomniałem zresetować. Nie, zresetowałem. Zresetowałem, jedziemy tak 120-130, średnia 124 km na godzinę i mamy spalanie 7,4 litra. Nieźle, jak na samochód, który ma swoje gabaryty.
no bo jednak jest SUV-em postawnym, duża jest ta powierzchnia czołowa, czyli stawiająca największy opór wiatrowi, to po pierwsze. Po drugie mamy auto, które ma napęd na 4 koła, co podnosi masę. Ja wiem, że to jest Haldex i Haldex działa tak, że teraz mamy napęd tylko naprzód, a dopiero w momencie, kiedy warunki tego wymagają, to automatycznie na sprzęgle dopinany jest tylny napęd i do 50% mocy i momentu można tam na ten tył przenieść. Ale jednak taki napęd na 4 koła przez samą swoją masę i przez to, że on pracuje, podnosi też spalanie. Więc biorąc pod uwagę to wszystko, to 7 litrów to nie jest zły wynik przy takich prędkościach. Jedziemy 130 na godzinę, proszę. Średnia 7,2. Jeżeli jesteście naprawdę oszczędni, będziecie w trybie eko jeździli, lizali ten pedał gazu, to jestem pewien, że w okolice 6,5 zejdziecie. Passat był zdecydowanie bardziej ekonomiczny w tych warunkach, no ale tam mieliśmy słabszy silnik, bo 150 koni. Tam mieliśmy napęd tylko na przednią oś, no i przede wszystkim mniejsze auto, w sensie niższe, o lepszym opływie powietrza, a przede wszystkim o mniejszej tej powierzchni czołowej. Bardzo przyzwoite prowadzenie. No to Volkswagen, no. Volkswagen sprzed 10 lat. Proszę. Wjeżdża w zakręty jak trzeba, pokonuje ronda jak trzeba. Nie jest wrażliwy na zmianę kierunku jazdy, pojawia się podsterowność, ale o proszę, nawet dynamiczne pokonanie takich zakrętów naprawdę cały czas pozostaje w nich stabilny i to jest najważniejsze. Cały czas macie poczucie kontroli nad pojazdem. Tu mamy jeszcze dodatkowo układ kierowniczy progresywny za 1000 zł. No to akurat jest niedrogie. I akurat jak się ma aktywne zawieszenie, no to już warto wziąć ten progresywny. Troszkę tam podsterowności na przedniej osi się, teraz na przykład pojawia, ale nadal auto pozostaje w pełni kontrolowalne i co ciekawe, nawet jak ta przednia oś troszkę się tam nam ślizga, to nie załącza się kontrola trakcji. No to teraz pozostało nam już tylko sprawdzić, czy setę zrobi w 7.7. Tyle podaje producent. Tu pojazd na zewnątrz, to były chyba opony. Opony zimowe, ostrzeżenie nie, to nie były opony. Lusterka też to nie były. Hamulce to były? To były hamulce. ESC Sport. A to tutaj wyłączony w ogóle, proszę bardzo. Normalnie program Launch Control aktywny. Dobre. W Tiguanie 2.0 TDI. Proszę bardzo, 7.7 według producenta, a według bąka i karoserii 7.94. Nieźle. Biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj trochę dodatkowego wyposażenia, to, że nam wiało w twarz, widzę po listkach, kiepściutka średnica zawracania, jak na auto, które ma tylko 4,5 metra długości. Normalnie procedurę startu ma. 8.11 teraz. W tę mańkę zawsze jest jakoś gorzej. Ale to i tak dobry silnik. Naprawdę odstępstwo od danych fabrycznych marginalne. Przecież ja, słuchajcie, sam ważę 20 kg więcej niż waży kierowca testowy badający przyspieszenie na potrzeby homologacyjne samochodu. Ja. A gdzie silny jeszcze? A gdzie jego kamera z takim zoomem? Nudny do bólu ten samochód. Nie ma w nim żadnych emocji, jeżeli chodzi o jazdę. Absolutnie. Z wyglądu emocjonujący też nie jest, wnętrza emocjonującego też nie ma. Ale to jest największa siła Volkswagenów. One dzięki temu starzeją się znacznie wolniej niż inne samochody. Tak jeżeli chodzi o design, jak i o pewne rozwiązania. Bardzo za to podoba mi się jego praktyczność. Dokładnie taki powinien być SUV kompaktowy. Mieć taki bagażnik z taką możliwością wyboru. Albo wiozę koło zapasowe i mam mniej miejsca na bagaże, albo nie wiozę koła zapasowego, mam miejsca więcej. Mam regulowaną podłogę. Mogę wywalić cały styropian ze środka. Mam przesuwaną tylną kanapę. Mam oparcia regulowane. Do tego wszystkiego mam z tyłu mnóstwo miejsca na tej kanapie. Mam dużo miejsca z przodu. Mam wszędzie przestrzeń na nogi, na boki, na ręce, na szyję, na głowę, na włosy, na paznokcie. Wszędzie jest tak, jak być powinno, jeżeli chodzi o przestronność i praktyczne zastosowania. Te wszystkie schoweczki, te wszystkie szufladeczki, kieszenie w drzwiach mieszczące nawet 2-litrowe butelki z płynami, nieustrojowymi, do picia płynami. Tutaj możliwość aranżacji sobie tej części w podłokietniku, to jak wygodne są fotele, jak przyjemnie mi się tutaj siedzi, praktyczność tych rozwiązań, nawet ten 15-calowy ekran, który owszem jest duży,
i ograniczono do minimum liczbę fizycznych przycisków, ale działa bardzo dobrze, bardzo szybko i wcale nie odwraca uwagi od drogi, tak jak moglibyśmy sądzić. Drażnią mnie niuanse w tym samochodzie, takie niuanse jak wykończenie tych tylnych drzwi, to, że to jest z wtryskarki, jakby już tego nie można było zrobić gładkiego, bez tego badziewnego szwu. No takie naprawdę drobnostki. Największą wadą, taką odczuwalną, a przede wszystkim słyszalną, jest to zawieszenie. Narzekaliśmy na nie w przypadku nowego Passata i tutaj też jest tragedia na gorszej jakości drogach. Na autostradzie, jak jedziecie po równym, no to nie ma się czego czepiać, ale każdy przejazd przez gorszej jakości drogę, przez dziury, przez próg zwalniający, szybszy podjazd pod krawężnik czy gdziekolwiek, no to powoduje, że naprawdę krwawią uszy i aż boli Was to wszystko fizycznie. Więc jak naprawdę kiedyś zacznie coś się rozpadać w tym zawieszeniu, to nawet nie będziecie mieli tego świadomości, bo po prostu nie będziecie tego słyszeli, bo się przyzwyczaicie już do tego, jak hałasuje to zawieszenie. Generalnie bardzo udane auto, jeżeli rozpatrujemy je w kategoriach rodzinnego, praktycznego, oszczędnego, dość dynamicznego, fajnego SUV-a kompaktowego. Natomiast na Boga, podstawowa wersja, która ma ze 130 koni, silnik z MHEV, automat już przynajmniej jest, kosztuje 150 000 złotych. Za to, czyli 4Motion, 190 parę koni mechanicznych, 400 Nm i Airline, 222 000 wyjściowo. Dorzucacie te graty, które my tutaj mamy, czyli większy ekran, kamery 360 stopni, trochę dodatkowych systemów bezpieczeństwa, większa felga, ładniejszy kolor nadwozia, pakiet czarnych elementów na zewnątrz i wychodzi Wam 265 000 złotych w przypadku naszego egzemplarza. 260, ja pier... 5 000 złotych za Volkswagena Tiguana SUV-a kompaktowego. No tam powiem Wam, macie dobrych inżynierów i wyciągacie wnioski. Owszem, to się poprawiło, bo i klasyczne przyciski wróciły i fajny dieselek i w ogóle, ale w księgowości to nadal są tam u Was dobrze. Naprawdę dobrze.